Cześć! Pamiętacie może, kiedy ostatni raz nagrałem film o roślinach domowych? Ja sam nie pamiętam. Pora nadrobić ten stracony czas. Dzisiaj zajmę się tą roślinką. Wszyscy ją znacie jako patyczak. Zobaczcie, troszkę tutaj naśmiecił. Taki patyczak czasami się sypie. Takimi oto drobnymi listkami, które mają w sobie wodę. No dobrze, to spróbuję się nim dzisiaj zająć. Przede wszystkim dlatego, że już długo czeka na swoją kolejkę. No i wykorzystam do tego takie oto atrybuty. Od prawej strony keramzyt, w środku perlit, gliniana doniczka i tacka pod kolor. Muszę Wam powiedzieć, że wśród moich licznych już książek o tematyce roślinnej ciężko znaleźć informacje o patyczaku. Być może dlatego, że ta roślina właściwie nazywa się Hacjora lub też z łaciny Rhyhipsalis. No i tutaj macie podstawowe informacje o tej roślinie, a w trakcie nagrywania filmu pokażę Wam jeszcze takie dokładniejsze informacje odnośnie podlewania, światła oraz podłoża, które informacje są tutaj, ale później jeszcze Wam dokładniej wkleję. Jeśli chodzi o literaturę, jestem już doedukowany, no to teraz przejdźmy do praktyki. Taki patyczak jest roślinką bardzo wdzięczną do uprawiania. Traktujmy tego patyczaka jako kaktus lub też sukulent, no i wtedy roślinka na pewno nie ucierpi. Ten konkretny egzemplarz jest z odzysku. Widać, że brakuje mu tutaj ziemi. Ktoś go pewnie podzielił, a resztę wyrzucił. No i zobaczmy. Ziemię chyba ma całkiem niezłą, ponieważ jest tutaj ewidentnie jakiś perlit, czyli podłoże jest przepuszczalne. No i chyba nie trzeba za dużo tutaj działać przy tym podłożu. O, tutaj jest ciekawostka, ponieważ ktoś jako warstwę drenażową zastosował cegłówki, albo właściwie jest to rozbita doniczka, taka ceglana. No cóż, można i tak. Nie jest to zły sposób. Ale ja zastosuję nieco inny drenaż, więc te rozbite kawałki po prostu wyrzucę. Chociaż jeśli ktoś nie ma funduszy na zakup keramzytu, może stosować takie właśnie udziwnienia. Ok. No to ta doniczka już do niczego mi się nie przyda. Jeszcze tutaj odsypię resztkę ziemi. A zastosuję sobie taką moją ulubioną doniczkę ceglaną lub glinianą, jak kto woli. No i na jej dno wysypię sporą ilość keramzytu jako warstwę drenażową. Musicie wiedzieć, że ta roślina, patyczak, nie musi mieć bardzo mokrej ziemi, dlatego nadmiar wody musi gdzieś sobie czmychnąć. No i po to jest właśnie ta warstwa drenażowa, żeby spora ilość wody, nadmiar wody mógł sobie swobodnie spływać na przykład do tacki. Taki oto keramzyt jest do tego wręcz idealnie przeznaczony. No dobrze, zobaczmy, co tutaj mamy. Bryła korzeniowa ok. Spróbuję tylko usunąć tutaj jakieś resztki, pozostałości po roślinie, takie suche pozostałości, żeby między tymi łodyżkami był dostęp powietrza. No i myślę, że może być. Teraz perlit.
do tej ziemi wsypię sobie właśnie taką niewielką ilość perlitu świeżego. No i wszystko wymieszam tak, aby podłoże mojego patyczaka było przepuszczalne. O, tutaj jeszcze jakaś pozostałość po doniczce, po tym drenażu. Do tak przygotowanego podłoża można jeszcze ewentualnie dodać piasku, ale ja akurat nie mam. No to siup ziemia do doniczki. No i w sumie będę za chwilkę mógł umieścić tutaj moją roślinę. Jeśli roślinka jest młoda, możemy ją swobodnie przesadzać co roku, a jeśli już taka starsza, większa, no to co 2 lata. Ok, myślę, że prawidłowo dobrałem wysokość. No i teraz do tak umieszczonej w doniczce rośliny dosypię jeszcze resztki tej ziemi i ładnie wyrównam, nie ubijając, żeby tutaj nie było zbyt ciasno. Jeszcze resztki z woreczka, a wy sobie popatrzcie, co było napisane w książce. Zwróciliście uwagę na informację o wapniu? A w perlicie wapń się zawiera. Z tym, że jest to śladowa ilość, więc z całą pewnością nie kłóci się to ze stosowaniem perlitu jako warstwy przepuszczającej. No dobrze, no to jeszcze tutaj wyrównam i mamy gotowe. Zobaczcie, tak to wygląda. Fajnie by było jeszcze związać całą tą roślinkę, ale ja mam na nią taki plan, że będzie sobie swobodnie zwisała. Teraz jeszcze taką oto podstawkę pod kolor. No i myślę, że roślinka prezentuje się już całkiem sympatycznie. Teraz jeszcze podlewanko. Wy sobie zobaczcie, jak należy podlewać tą roślinę. Ja do podlewania wszystkich moich roślin używam takiego oto zraszacza. Jest on bardzo wygodny w dozowaniu wody. No to co? Tak przygotowaną roślinkę mogę umieścić na przygotowanym dla niej stanowisku. Tu macie podpowiedź z książki. Moje stanowisko jest delikatnie odsunięte od południowego okna. No i do roślinki dotrze takie rozproszone światło. Patyczak będzie miał oczywiście swoje towarzystwo, które już znacie być może z poprzednich filmów. No i w sumie to wszystko. Niech wasze patyczaki rosną zdrowo i cieszą oko. Trzymajcie się. Cześć!